Dzień dobry moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam dzisiaj na prezentację cudownych nowości od Craft & Do Design. Bardzo z tego miejsca chciałabym podziękować całej ekipie Craft & Do Design za przysłanie mi nowości, dzięki czemu będę mogła wszyściuteńkie Wam pięknie tutaj zaprezentować i mam nadzieję, że też skusicie się na niektóre tutaj z tych przedstawionych cudenek, a może na wszystkie zobaczycie, jak to wygląda, jak się prezentują, jak wyglądają wycięte wykrojniki, odbite stemple, jak wyglądają papiery i piękne nowości, ponieważ Craft & Do Design wypuścił też linię swoich masek. Więc zaraz to wszystko sobie zobaczymy, przetestujemy i zobaczycie, jak wszystko pięknie się prezentuje i jakie cudowne prace będzie można z tego stworzyć, chociażby wspólnie ze mną na Scrapmasie. I już teraz Was zapraszam. Na początku tradycyjnie bardzo dziękuję za Waszą obecność, za to, że jesteście na kanale i wspieracie wszystkie moje działania. Wszystkim wspierającym jeszcze kanał z całego serducha dziękuję, a tym, którzy chcieliby wesprzeć też moje działania w taki troszeczkę inny sposób, robiąc też sobie przyjemność, czyli dokonując zakupów w księgarni taniaksiążka.pl. Pod filmem znajdziecie w opisie link afiliacyjny, dzięki któremu robiąc zakupy przez ten link jakieś tam maleńki procent też wspiera tutaj moje działania. Z góry Wam za to dziękuję, bo widzę, że tam taki dosyć spory ruch, więc miłe to jest. Ja już książeczki moje dostałam, więc przy najbliższej okazji też Wam pokażę, w jaką lekturę wtopię się w najbliższym wolnym czasie. A teraz już chciałabym zaprosić Was na nowości. Słuchajcie, wiele się tutaj dzieje, jest dużo do pokazania. Pracy nie będę na razie póki co żadnej robić, ponieważ z Craft & Do Design będziemy pracowali na Scrapmasie. No więc jak zapewne się domyślacie, już tutaj troszeczkę też przez to zdradzę rąbka tajemnicy, że Craft & Do Design również w tym roku będzie sponsorem naszej zabawy. Jest mi bardzo, bardzo miło z tego powodu. I co? No i zabieramy się do oglądania. Słuchajcie, dzięki wielkiej hojności też Craft & Do Design do jednej z osób też poleci pakiecik. Ja zawsze jeden odkładam dla kogoś z Was. Ta marka, słuchajcie, ma taką fajną opcję, ponieważ możecie sobie kupić mniejszy lub większy zestaw papierów. Ten mniejszy to jest 6 arkuszy, chyba dobrze, nie? Pamiętam, tak, 6 arkuszy i 4 arkusze z elementami takimi do wycinania dodatków. Paint Over the Winter nazywa się ta kolekcja, mam nadzieję, że dobrze ją przeczytałam. Jest projektu Alicji Staszak, więc to jest ta jedna opcja. Ja odkładam już ją tutaj na bok, nie będę otwierać, bo ona poleci do kogoś z Was. I tu jest ta druga opcja, to jest ten większy pakiet, ja sobie go zostawiam do pracy na Scrapmas też między innymi, więc będzie z czego działać. I ona, słuchajcie, ma podwójny zestaw, czyli 12 papierów i 8 dodatków, czyli 2 pakiety w jednym. 2 duże kolekcje i 2 dodatki, 2 zestawy elementów do wycinania. Tak jak już wspominałam, mamy też, słuchajcie, totalny wysyp cudownych wykrojników. Ja już je wszystkie powycinałam, zaraz Wam je przedstawię. Ok. Dalej mamy, słuchajcie, tradycyjnie też piękne stempelki. Wszystko w takiej zimowej tematyce. No i nowość od Craft & Do Design, tak mi się wydaje, że nowość, to są maski, dzięki którym można będzie pięknie swoje prace wzbogacić. Ja dzisiaj nie będę babrała tutaj pastami, no bo wiadomo, że każdą maskę można gdzieś tam przepuścić pastą, zrobić brokatami, cudami, wiankami. Tym, słuchajcie, zajmiemy się na Scrapmasie. Musimy zostawić sobie jakieś perełki na te nasze wspólne tworzenie. Ja dzisiaj tylko po prostu przejadę troszkę tuszem i pędzelkiem, żeby pokazać, jak to wygląda. W każdym bądź razie to wszystko będzie do działania scrapmasowego. Chciałabym zacząć od papierów. Myślę, że to będzie chyba najlepszy pomysł, żeby zobaczyć z Wami nowości papierowe, a potem narobimy bałaganu, rozłożymy tutaj wszystkie te woreczki. Troszeczkę poszuszczę. Mogłam się przygotować wcześniej i wyjąć, no ale nie zrobiłam tego, więc wyjmuję teraz. I mamy, słuchajcie, ja sobie to tutaj przesunę na bok. Mamy kolekcję Paint Over the Winter.
zimowa, mroźna, piękna kolekcja. Widzę, piękna mówię, bo widzę już tutaj po obrazkach, że ten mróz aż tutaj się przebija przez... Nie oglądałam, słuchajcie, ona doszła z takimi perypetiami. Słuchajcie, pierwszy raz mi się takie coś zdarzyło w Inpoście, że paczuszka jakby... Dostałam maila, że paczuszka do mnie idzie, a w systemie w ogóle nie była widoczna. Tak jakby w ogóle jej nie było, nie istniała i zastanawiałam się, co jest nie tak. Przeszło mi przez myśl, czy to też nie jakieś, wiecie, no oszustwo, bo dzisiaj to strach w jakiekolwiek linki klikać i zaglądać, więc też przestrzegam przed tym. Ja sobie tylko zerknę, czy widać. No pogodę mamy jaką mamy. Mam nadzieję, że jakoś to tam będzie fajnie widoczne. Czekajcie sobie tak. Ok. Przesunę. Tutaj będzie lepiej widać. To są te powycinane elementy. Zaraz do nich przejdziemy, słuchajcie, bo piękności same. Zaczynamy i na odwrocie to są takie bonusowe dodatki, czyli na odwrotnej stronie, na okładeczce znajdują się piękne wianuszki, słuchajcie. Wianuszki no zawsze cudnie wyglądają w pracach i tu są takie mniejsze, tu są większe, okna, cudowne tagi. Nie myślmy sobie, że tagi są tylko do albumów jako dodatki. Słuchajcie, takie tagusie bardzo ładnie mogą zaprezentować się na kartce, złożone z dwóch. Robiliśmy to niejednokrotnie, jeden wyżej, drugi niżej. Cudowne na nich są widoki. Spójrzcie tylko, coś pięknego, takie bardzo realistyczne, śliczne są. Naprawdę to taki już jest zimowy vibe, bym powiedziała, już tutaj gości. I u dołu mamy takie mniejsze formy okienek, które też można skomponować na przykład z tagiem, czyli takiego taga, okienko. Słuchajcie, pomysłów jest dużo i to jest, ja zawsze mówię, kolekcja udana, kiedy człowiek po prostu łapie coś, patrzy na to i milion pomysłów od razu w głowie na pracę są. Arkusz numer 01. Słuchajcie, jeśli chodzi o tę kolekcję i tak patrzę tu, aha, bo one są po dwa, dobra, to ja sobie będę od razu po dwa zabierała. Patrzę, pierwsza, druga, już tak widzę po górze, to jest naprawdę taki mroźny, zimny klimat. Taki chłodek bije z tych papierów, ale nie, że chłodno i bezuczuciowo na nie patrzę, ale słuchajcie, na piękne, mroźne, zimowe projekty ta kolekcja jest cudowna. Szkoda, że nie było jej wcześniej, nie widziałam, bo ona dopiero teraz wyszła. Ja już prawie kończę nagrywać Zimę Skraperki, bo naprawdę też by świetnie się nadawała do tego warsztatu. Jest wkomponowana rameczka. Tak wkomponowane ramki, słuchajcie, taka grafika, bo tu nawet jak rozetniemy na 4 części, to nic sobie nie naruszymy, więc świetnie pomyślane. Mamy takie spękania, mamy tutaj trochę druku, więc bardzo ładnie zawsze to wygląda na tle, czy na podbiciu kartek, zależy kto co lubi tworzyć. Natomiast ten element, który tutaj jest, zobaczcie jak to już jest tak naprawdę skomponowana kartka, bo mamy tę bazę kompozycyjną jakby ułożoną. Tu możemy tagusia, czy no może to okienko to bym niekoniecznie tu dała, ale już tego taga i jakąś kompozycję kwiatową, może jeszcze właśnie takie kawałki papieru, ale na dystansach podbite, żeby to podnieść do góry. Słuchajcie, fantastyczna strona, bardzo mi się podoba. W ogóle ta kompozycja tutaj już tworzy nam podstawę do zrobienia kartki. Na odwrocie, ależ piękny arkusz, słuchajcie. To jest taki niebieski, wiecie, jeszcze nie mogę się tak wypowiedzieć, no bo nie widziałam wszystkich, ale nie jest to, spójrzcie, taki tutaj na tych arkuszach taki zimny, ostry niebieski, jakiś taki, wiecie, taki chłodny, ale taki jakby muśnięty taką akwarelą, pastelą, taki delikatny. Jest ten pazurek, ale nie jest to takie bardzo mocno intensywne, żeby tak, wiecie, trzeba było zakładać gdzieś tam ciemne okulary, co by nas nie oślepiło. Mamy tu piękne przebicia takie druku, śliczny niebieski, który od krawędzi rozjaśnia nam się do środka, słuchajcie, więc fantastyczna sprawa, jak sobie na przykład na kartkę DL odetniemy boki, środek jako panel do ozdabiania, cudowne, bardzo śliczne i w ogóle tutaj te takie jakby mrozem okna pomalowane, cudowne. Arkusz numer 2 mamy, słuchajcie, takie ombre trochę, czyli od ciemnego do jasnego, ale też nam to tutaj teksturowo wygląda inaczej, czyli od takiej gładkości do takiej jakby nałożonej szpatułką masy.
wiecie, jakiegoś gesso czy coś w tym rodzaju. Wygląda to fantastycznie, bardzo ładnie to nam się podbija, bo możemy, wiecie, zrobić sobie ciachnąć tutaj na środek, tu na tło. Można też to okienko wkomponować, jeżeli chodzi o granatowy, przepraszam, o kwadratowy format. Już mamy gotową też kompozycję i to, co najważniejsze, że jak sobie rozcinamy, czy tak, to zawsze ta grafika jest taka tutaj nienaruszona. Piękny, stonowany niebieski, na nim takie płateczki śniegu, bardzo ładnie to wygląda i tu słuchajcie, jakbym gałązki widziała, troszeczkę druku przebić, więc taki fajny klimacik. Cudowna łączka, piękna łączka w poisencję, białe, niebiesiutkie, takie bardzo delikatny, niebieski. I słuchajcie, to co zaskakujące, że między tym są różyczki i powiem Wam, że one takiego fajnego pazureczka dodają, tak podkręcają całą kompozycję. Bardzo fajnie to wygląda. Łączka zawsze idealna. Ja tutaj pozdrawiam fanów łączek, która jest zawsze idealna, słuchajcie, do podbić na kartkach, czyli tych teł pod spodem, na których dopiero sobie kładziemy panel, ozdabiamy, przynajmniej ja tak lubię, no a w albumach to już nie ma co gadać, w ogóle słuchajcie, łączki są najfajniejsze, zwłaszcza jak są takie otwierane jakieś okiennice i mamy kontynuację wzoru, no to już jest w ogóle pełnia szczęścia. Arkusz numer 03 naszej kolekcji to jest arkusz, który jest bardzo jaśniutki, bardzo delikatny. Widać, że jest tutaj niebieskość, ale ona nie jest taka mocno narzucona, ponieważ jest bardzo rozmyta. Tak jakby po prostu przyszła taka zawieja śnieżna i zasypała nam całą stronę, te nasze drzewa i wiecie, te nasze tutaj takie te gessowe ciapania, troszkę śnieżynek. No i znowu mamy taką fajną tutaj kompozycję. To mi się kojarzy z tymi takimi kompozycjami w art journalach, jak robią, pozdzieranych gazet, trochę poukładanych warstwami, więc super jest to, słuchajcie, że my tu jakby mamy już gotową kompozycję. Na tym tu DL-ka to po prostu siadamy i robimy kartkę. Niesamowicie to wygląda. Jeśli ktoś na przykład nie lubi takiego tutaj reniferka, to w tym miejscu może sobie coś innego przyłożyć potem i ozdobić, ale zobaczcie, jak już mamy podstawę kartki pięknie zrobioną, wystarczy sobie tu coś jeszcze pouzupełniać. My na pewno będziemy tworzyć, więc zobaczycie. Druga strona przecudowna. Słuchajcie, tutaj już więcej tej niebieskości i jej różnych odcieni, bo mamy od takich troszeczkę bardziej, nie chciałabym powiedzieć intensywnych, bo to nie jest taki mocny, ale już takich bardziej z pazurkiem niż tych takich matowych, przyciemnionych, więc pięknie to wygląda. I z akwareli taka namalowana piękna śnieżynka, która się tutaj, wiecie, jak akwarela z wodą rozcieńczona, tak się ładnie rozlewa. Pięknie to wygląda, ładne tło to jest. No i mamy takie czarne, troszkę może ten czarny mi tu, ale to może być fajne też podbicie, wiecie, potem pod kartkę, więc zawsze można odwrócić w drugą stronę, jeżeli ktoś nie chce tego druku. Będziemy, słuchajcie, tworzyli, więc zobaczycie. Ach, jejku, ja zapomniałam, że tutaj jeszcze, słuchajcie, na dole są napisy. Tylko czemu one są po angielsku? No, są po angielsku. Jakoś muszę to przeżyć. Ja nie używam w ogóle angielskich napisów. Więc słuchajcie, arkusz 04 dla mnie mocno zaskakujący ze względu na grafikę tej jakby młodej pani, ale to jest też bardzo ciekawe, bo słuchajcie, tę kolekcję w tym momencie możemy bardzo fajnie, mamy tutaj pokazane, wykorzystać właśnie do ślubnych projektów. Jeżeli komuś pani młoda nie pasuje, to słuchajcie, zawsze można sobie ją zakleić, czy podbić sobie na pianeczce jakąś inną, jakiś inny element, grafikę, czy cokolwiek, więc absolutnie to jakby nie stwarza problemu. Znowu jak sobie rozcinamy, nic się tu nie dzieje i nie wiem, czy zauważyliście, tutaj takie drobne, cudowne łańcuszki, przepięknie i te cudne tło z tym takie zmrożonej, z tego zmrożonego arkusza, bardzo, bardzo ładnie. No i już tutaj mamy kwiaty, pięknie w narożniku, no i tu cała ta kompozycja, także tak jak mówię, jeżeli ktoś na przykład ślubnie nie chce tego tam jakoś gryznąć, to można sobie to jakimś innym elementem zasłonić. Odwracamy do tyłu i odwrotność arkusza, to mamy druk. Tu jest tak jakby z takiej, ja nawet się doczytać nie umiem. No nie będę kombinować. W każdym bądź razie to jest taki w ogóle drobniuśki, jakby taka gazeta, ale jakaś taka zminiaturyzowana.
wiecie, to jest podbicie do tła. Ja takie gazetowe arkusze po prostu w ten sposób traktuję. Zawsze pamiętajcie, możemy sobie przytuszować jakimś kolorem tuszu krawędzie, czy po prostu zajechać trochę na kartkę i sprawić, że ten druk, choć tu jest taki, wiecie, biało-czarny, bym rzekła, możemy sobie go właśnie ocieplić kolorem jakimś, jeżeli chcielibyśmy go dopasować do kartki, więc też można sobie z tym jak najbardziej poradzić, jeżeli ktoś akurat no, nie fascynuje go taki rodzaj arkusza druku. Arkusz numer 05 mamy przecudowny widok, mroźny, zimny, śnieżny. W ogóle te dodatki tutaj właśnie takie te, ja bym powiedziała mediowe, fantastycznie się sprawdzają, fantastycznie wyglądają, tworzą taki bardzo fajny klimat. Mamy domek w górach, tu pewnie potoczek zmrożony, te gałązki suche. W ogóle takie smugi idą przez to, tak jakby taki, wiecie, mroźny wiatr wiał, jakby nawiewał ten śnieg. Pięknie to wygląda. No i znowu mamy tutaj te kompozycje stworzone już, także to, co mówiłam, że to są jakby gotowe bazy do tworzenia kartek. Fajnie to wygląda i można sobie świetnie to tu uzupełniać. Mamy królisia. Pamiętamy, że zawsze można sobie tutaj na dystansach czy coś tam, wiecie, inną grafikę włożyć i też nie ma problemu. Sam tutaj ten widok to jest coś niesamowitego. Mnie by się chyba nawet taki arkusz podobał w ogóle bez tych ozdób i samo widzicie, po prostu same te góry, to tutaj takie piękne jest, śliczne, naprawdę. Taki górski widoczek i te choinki takie ośnieżone, piękne. Na odwrocie mamy cudowny arkusz i to jest taki arkusz, którym niby my wiemy, że to jest niebieska kolekcja, ale nie do końca moglibyśmy to wywnioskować po tej stronie, bo jest taki bardzo, nie wiem jak to powiedzieć, pastelizowany, czyli bardzo taki spłaszczony i jest taki rozmyty, ten niebieski jakby pomieszany troszkę z beżem, troszkę jakby ze złotem, bo tutaj gwiazdki mamy. Cudowny arkusz do podbicia do tyłu, no i do albumów, no wiadomo, że jak najbardziej to w tym kierunku, jak to się mówi. I ostatni arkusz, arkusz numer 6, to jest arkusik, słuchajcie, taki pełen magii. Mamy ten niebieski, mamy te śnieżynki, mamy tutaj takie jakby z maski odbite elementy, a między tym takie złote iskierki sobie fruwają wśród tych śnieżynek, więc taki naprawdę, naprawdę śnieżny, cudowny klimat. No i ten piękny dom, który tutaj można sobie nawet wyobrazić w święta obwieszony lampeczkami. Mamy tu lampionik. Taka po prostu arkusz, słuchajcie, cudowny czy na okładkę albumu, można by tu z tego kompozycję stworzyć. No a na kartkę to już w ogóle no nie ma co gadać. Słuchajcie, nawet jak sobie zetniecie tutaj w DL-kę, to wokół tego lampionu można piękną historię sobie ułożyć, więc śliczny jest ten arkusz. W ogóle tu mi się podobają takie te przejścia, to wygląda jakby to chmury takie. No wiecie, nie tworzyłam tych papierów, więc trudno mi powiedzieć, co tu, jak tu te warstwy są nakładane, o co w tym chodzi, co autor miał na myśli, w znaczeniu, co sobie nakładał, kiedy tworzył z tych warstw tam. Musiałaby się autorka wypowiedzieć, ale to, co ja widzę, to takie niebo, tak mi się wydaje, jakby chmury, gdzieś tam słoneczko troszeczkę przebija, taka świąteczna magia się pojawia. A na odwrocie mamy, słuchajcie, takie karty, które, no wiadomo, w albumach jak najbardziej, do kartek też można sobie wyciąć po prostu i wkomponować jako tło do tych mniejszych formatów kartek. A jeżeli ktoś po prostu nie czuje i nie ma pojęcia, jak to wykorzystać, to może sobie i elementy z tego wyciąć, bo tu piękne i sowa, i lampion. Bardzo ładnie to wygląda. Ładne są, śliczne. Także słuchajcie, matko kochana, ale się nagadałam. Tak prezentuje się kolekcja Paint Over the Winter, a nie winter. Pełna naprawdę takich konkretnych grafik, ale też takiej magii świątecznej trochę, choć nie jest ona świąteczna, ale wiecie, te przebłyski, te śnieżynki, te iskierki, można cudownie sobie tutaj tworzyć świąteczne projekty, a będzie to możliwe zapewne dzięki dodatkom, które sobie tutaj zaraz zobaczymy, bo tutaj kolejny arkusz, to są kolejny zestaw, to są elementy do wycinania. Więc ja już tu wyjmuję i słuchajcie, możemy sobie pooglądać. Też projektu Alicji Staszak mamy 8 arkuszy, no i
Papier oczywiście 250 gram, zapomniałam też o tym wspomnieć. Odwracamy sobie okładeczkę i tutaj to mamy, słuchajcie, prawdziwe zimowe szaleństwo. Mamy tagi, mamy takie jakby journalowe karty, one może tak wyglądają troszkę jakby do ATC wielkością. Te tagi są cudowne, większe, mniejsze, mamy okrągłe, mamy takie ładne, podłużne, super są. No i w kółeczkach też takie elementy, więc to, słuchajcie, to są dodatki do albumów, do kartek, więc szluz, jak to się mówi. Tu mamy po 2, więc ja już od razu 2 wycinam. To jest arkusz takich typowo zimowej rekreacji, że tak się wyrażę. Mamy, słuchajcie, dzieci, które rzucają się śnieżkami, zjeżdżają na sankach, mamy iglo, mamy tutaj w zaspie dzieciaka, mamy bałwanki, tu sobie rzucają kulkami śniegowymi, na łyżwach jeżdżą, czapeczka, rękawiczki, więc mnóstwo takich, wiecie, to są takie małe dodatki, które gdzieś tam wszędzie wsuniemy, wciśniemy. A jeśli Wam jakby to... No, uznacie, że Wam się to nie przyda, to druga strona jest piękna, z tłem, a tutaj takim trochę vintage'owym bym powiedziała, słuchajcie, bo tu mamy takie arkusze papieru ponakładane na siebie, bardzo ładne. Fajnie to wygląda. Arkusz numer 08 tu w tym wypadku, to był 7, tak? Bo ja chyba nie wiem, czy powiedziałam. Tak, 07, bo to w Crafting Design ma w kolekcji od 1, jak są papiery, i aż do dodatki się ciągną dalej w tej numeracji. Tutaj mamy naprawdę taką baśniową krainę. Nie są te klimaty, które mnie jakoś bardzo pociągają, ale wiem, że są osoby, które uwielbiają taką tematykę, więc będzie tutaj co poszaleć. Mamy zamczyska, są jakieś eliksiry, są księgi, są księżniczki, są rycerze czy madzy, jak to zwał, tak zwał, królowie, pierścienie, więc no, myślę, że tu będzie z czym działać. No i one są zachowane w takiej właśnie niebieskiej, takiej zimnej kolorystyce, nawet by tu fiolet się gdzieś przenikał. Nie wiem, kiedy patrzę na ten arkusz, to kojarzy mi się z Eni kombinuje z papierami. Nie wiem, po prostu pierwsze co pomyślałam. No ja z pewnością bym sięgnęła po ten arkusz tłowy do moich prac, kartek i tak dalej, bo tak jak mówię, ta magia to niekoniecznie jest moja, jak to się mówi po śląsku, grajwka, ale dobrane elementy są bardzo pięknie. Tutaj arkusz 09 to już moje klimaty, słuchajcie, to już się czuję jak w domu. Kwiaty, dodatki, gałązki, kompozycje. Tu mamy też zwierzaczki, sówka, piesek, kotek. Tu są ptaszki. Takie dodatki, wiecie, tworzymy sobie kompozycję, gdzieś tam upchniemy ptaszka, gdzieś tam wtykniemy gałązkę. Uwielbiam, to jest cudowny arkusz 09. No i z tyłu mamy, od drugiej strony są takie właśnie vintage'owe, fajny karton, falista tektura. No i tutaj to gdzieś tam już ktoś próbuje zamazywać. Świetnie to wygląda. Ale ja będę pewnie cięła grafiki. Arkusz 10 z dodatkami to są, słuchajcie, takie scenki sytuacyjne. Czyli mamy zimowe widoczki. Coś pięknego, słuchajcie, tu mamy domek przychoinny. Takie wiecie, no naprawdę ja to kojarzę z takim przedświątecznym czasem, który już nas do świąt zbliża. Tu mamy śnieżynkowe wianuszki, tu mamy też bombeczki się znalazły, ale takie śliczne, zobaczcie, jakby z kryształów zrobione, przepiękne są. Tu mamy śnieżne kule, tu mamy takie widoki, wiecie, w kółeczkach, można sobie powycinać, można do tej kompozycji powsuwać. Bardzo ciekawe, to jest bardzo fajne. I druga strona, taki jednolity arkusz, jakby taki trochę papirusu, nie? Wygląda. A ja sobie tam wróciłam w tą stronę, czekajcie, się potem nie pogubiła w układaniu tego. Także tak prezentują się nowości papierowe od Crafting Design Paint Over the Winter. To mamy Creative Set, czyli elementy, wszystkie dodatki do wycinania, a tutaj mamy kolekcję właściwą, czyli tą główną kolekcję dużą. Tak to wygląda. Ja sobie to odkładam, słuchajcie, na bok. Łyknę sobie herbatki. Kto pije herbatkę rano, a kto kawę? Ja na kawę to dopiero będę robić. I zajmiemy się dodatkami. Jeszcze zanim do nich przejdziemy, to oczywiście jak do każdego zestawu papierów pięknie kolorystycznie dobrane wstążeczki Vintage Ribbons Paint Over the Winter, czyli
czyli pod kolekcję, pod tą kolorystykę kolekcji mamy tu pięknie dobrane 3 odcienie niebieskiego, taki zmatowiony, bym powiedziała, ten niebieski, taki zamglony, bardzo jasny, taki błękit delikatny, jakby pastelka i troszeczkę bardziej wyrazista ta niebieska wstążeczka w środku. Więc mamy 3 kolory, które doskonale skomponowane są i pasują do tych naszych elementów. Zacznę od czegoś, czym nie będę brudzić, czyli wykrojniki. I tak jak mam je ułożone, zaczynam od góry. Pierwszy wykrojnik, słuchajcie, to jest wykrojnik o numerze CW303 ATC Night Sky, czyli to mamy zestaw takich do ateciaczków, do robienia ateciaków. Ja już wyjmuję, bo ja tu mam to wszystko wycięte, wiecie? A, wiecie, czego nie zrobiłam? Nie, dobra, to już nic nie szkodzi, bo to jeszcze mogłam wyciąć osobno i wtedy wyszłaby taka bez tego tutaj nadruku. Zagapiłam się. Ja wycięłam, bo chciałam wyciąć ten środek, a można wyciąć po prostu też samą taką bazę, bo tu są takie nierównomierne te brzegi i one mają, tu zobaczcie, gwiazdeczki takie fajne, powykrawane i to jest ta główna baza, czyli ten większy element i na nim możemy sobie tutaj robić te elementy. No i jeszcze ten tutaj taki, też taka rameczka z przecięciami. Ona ma takie nierównomierne lekko brzegi tutaj. Będzie wymianka, słuchajcie, na Scrapmasie. Na pewno będzie dzień wymiankowy, więc będziemy też sobie tworzyć to ATC na wymiankę. Będzie można się zapisać, to będzie zimowo-świąteczna wymianka scrapmasowa. Także ja już dzisiaj Was serdecznie zapraszam. Scrapmas rusza 6 listopada, więc my tam, myślę, że te ATC zaplanuję gdzieś tam przy początku bardziej, żeby był czas to rozwiązać do końca listopada, więc będzie okazja do zrobienia takich świątecznych ateciaczków, więc cieszę się bardzo. Mamy kolejny wykrojnik cudowny. Słuchajcie, tu w ogóle zaraz Wam coś pokażę. To jest CW305 Round Snowflakes Window, czyli okrągłe okienko śnieżynkowe. I tutaj wykrawa się, zobaczcie, tylko tutaj ogarniają, taki piękny i znowu sobie też nie wycięłam, bo tu można wyciąć też samo to kółko bez środka i wtedy wyjdzie Wam kółko takie, wiecie, to się mówi, przyszywane, bez środka po prostu. No, też ja jestem, słuchajcie, już to takie razem i to wycięłam, ale to zostawiło mi, nie, to nie jest, to była ta następna, dobra, to zaraz Wam pokażę. To jest po prostu baza kółka z przeszyciami, więc też myślę, że nie żadna filozofia. To jest coś pięknego, słuchajcie, zrobione warstwowo, z elementami, które wystawają nam tu gdzieś od spodu. Niesamowicie może wyglądać ta kartka skomponowana, więc ja już nie mogę się doczekać, słuchajcie, do tworzenia, bo daje nam dużo możliwości przy takich prostych clean and simple kartkach jak najbardziej, ale też takich bardziej na bogato, więc na pewno będziemy z nimi pracować. Kolejna fantastyczna sprawa, słuchajcie, nazywa się to Forest Line. Mamy taki jakby jeden wykrojnik, który może występować samodzielnie, mamy drugi, który może występować samodzielnie, a możemy też te wykrojniki ze sobą połączyć w takiej fajnej dekoracji przestrzennej, czyli mieć spód i nakładać sobie na kosteczkach dystansowych na górną warstwę taką zrobioną, podcieniowaną tuszem. Słuchajcie, to wszystko naprawdę przed nami. Mam nadzieję, że będziecie ze mną przy Scrapmasie. To jest fenomenalny wykrojnik. On daje tak dużo możliwości. Ja już sobie wyrzuciłam chyba gdzieś te wycięte, ale jak wytniemy na przykład ten element, to możemy jeszcze to, co mi zostało, czekajcie, ja mam tutaj, ja wiem, że to nie jest fajne, bo to jest śmietnik, ale akurat w moim śmietniczku to są tylko papiery. To są elementy, które ja wycinałam i spójrzcie, tu nanieść, przyłożyć sobie do papieru i tuszem tak delikatnie potuszować, to ten wzór, kształt fajnie nam się odbije. Też może nam fajne możliwości dać takie zacienienie, a potem na to no pomysłów, słuchajcie, jest mnóstwo, więc tutaj ten taki mi w głowie zaświtał. Kolejny piękny, taki mrozikowy wykrojnik Ace Cup. I to jest takie, wiecie, jak nam zamarznie na dachu lód, to pięknie to tu wygląda. Można nawet to gdzieś tutaj skomponować, jak sobie będziemy robić, ale to taka moja teraz luźna była. Wyobrażam to sobie wyembosowane takim pudrem do embossingu z brokatem, z tymi, które też
testowałam na kanale, Wow Changers. Można do białego pudru dodać, czy tam do bezbarwnego nałożyć taki refleks. Tam był... który to był? Ten tak się mienił tak zimowo. Więc świetnie można i wiecie, gdzieś sobie tam w kompozycjach pododawać. Mamy przecudownej urody Snowflake Set, czyli zestaw śnieżynkowy. I śnieżynki, jak wiemy, zawsze pięknie się prezentują, zawsze są idealne do kartek, do dodatków. Jak sobie takie śnieżynki wytniemy, robimy kompozycję w kartkach, tu utkniemy, tam utkniemy, a możemy zrobić wianek ze śnieżynek, słuchajcie, więc tych możliwości jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Można je wyembosować, mogą być jako główna kartka Clear and Simple, pięknie wytuszowana, na środku takie dwie śnieżynki, też wyembosowane, bo one by musiały być takie sztywniejsze troszkę, albo sklejone ze sobą 2, 3. Nic dodać, nic ująć. Tu mi to trochę przeleciało. A nazywa się to Snowflakes Frame, czyli mamy taką śnieżną ramkę z widoczkiem wewnątrz i to po wycięciu wygląda w ten sposób. Słuchajcie, zobaczcie. Rameczka jest przecudnej urody. Tu mamy jeszcze taki dodatek do tego, czyli taki widoczek ładny. I ja, słuchajcie, jak to w ogóle wycięłam, to został mi taki piękny, jakby w tej papierze, w którym wycinałam, taka przestrzeń. Ja sobie wyobraziłam, że wiecie, mam docięte, wytuszowane pięknie stronę, albo taką po prostu z kolekcji, wyciętą już na panel górny kartki i na środku wycinam sobie tym wykrojnikiem i zostaje mi po prostu taka wyrwa, jeżeli mogę tak to nazwać, dziura. I wtedy tutaj podklejam na pianeczkach i to jest jakby moim takim tłem, gdzie tu coś w środku potem sobie mogę pięknie, czy śnieżynkę, czy o, taką wiecie, nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi, ale no, pomysłów jest naprawdę mnóstwo przy tym. Bardzo mnie zainspirował ten wykrojnik. Ślicznie to wygląda. No a tu mamy też z takim wykrojniczkiem, możemy samo, możemy bez, a możemy z takim widoczkiem sobie zrobić. I są dwa wykrojniki, słuchajcie, kwiatowe. I tak pomyślałam sobie, że może wreszcie coś zacząć trzeba robić z tymi kwiatami. Ten nazywa się, ja tutaj nie powiedziałam chyba numeru, ja nie wiem, czy ja w ogóle mówiłam numery. CW304 jest z tą rameczką i tu mamy 3 poisencje. Magda's Poisencja Smaller Flowers CW309, a te większe mają CW308. I to są chyba, słuchajcie, to jest ten sam, jak to się mówi, wzór, tylko tu mamy takie duże, jakby ktoś chciał, a tu są takie mniejsze. Tu są takie kartkowe. Ja zawsze mówię na to kartkowe, takie użytkowo-kartkowe, bo one bardziej właśnie w karteczkach, bo są takie mniejsze. I tu mamy te duże, a tutaj mamy te, zobaczcie, te takie średnie. Kurczę, mogłam sobie gąbkę przygotować, to bym troszeczkę wytłoczyła i byśmy tu jakiegoś kwiatka na szybko sobie stworzyli, ale no nie przygotowałam się, więc nie będę. Jakbym miała gąbeczkę, to wiecie, tym moim dłuteczkiem tak trochę to wykroiła i gdzieś tam coś byśmy sobie wydziergali. No i tak właśnie jak zobaczyłam wykrojniki, mówię, no nie, może czas już znowu jakieś kwiatki zrobić, bo tak jakoś nie przypominam sobie, kiedy dawno nie robiłam kwiatków. No i tu potem w środku bardziej się wyciąga. Śliczny jest, zobaczcie. I środeczki fajne, to mam trochę tutaj teraz za grube. Ładnie środeczki. No i kwiateczek gotowy. Słuchajcie, więc nawet widzicie, mam to wykrojone w białym papierze. Można by tutaj pocierać trochę klejem, posypać brokatu, albo leciutko sobie właśnie potuszować gdzieś tam od środka i już piękna poisencja jest. Mogłabym nawet, ja tu mam przygotowane, wiecie, do tych masek. Ja nie będę teraz kwiatków robić, no ale zobaczcie. O, ja wziąłam sobie ten intensywny, dobra. No nic. No, my sobie z nim poradzimy. I to, co fajnie tutaj w tym momencie na tym tuszu się dzieje, to to, że te żyłki, które tutaj są, one zaczynają się tak ładnie podkreślać, prawda? Bo tak jak nanosimy sobie go tylko przy tych krawędziach, takie cierpliwe, dłuższe tuszowanie i naprawdę można sobie ładnie wyprowadzić te kwiatuszki i naprawdę nie trzeba tego robić w foamiranie, w materiale. Uwierzcie mi, że z papieru równie
piękne kwiaty można stworzyć i też będą ślicznie na karteczkach wyglądać. Teraz mi tak to przyszło do głowy. Tu by trzeba było tak, wiecie, spokojniej nad tym wypracować, to, bo to trzeba wtedy od środka i powolutku w górę i wtedy takie ładne przejścia się nam zrobią. No w każdym bądź razie tutaj dolny też. Nie, to jest górny, nie? Tak, bo to jest taki mniejszy. Ja się zastanawiam, czy mam gościa, który będzie robił kwiaty z papieru. Nie przypominam sobie, ale może tak, bo tu byśmy mogli coś wymyślić. Już teraz nie pamiętam. Ale spójrzcie, jak ładnie, jak tak powolutku, no bo to trzeba naprawdę tak cierpliwie cieniować, żeby to taki efekt miało. Od środka tak bardziej w górę, wtedy nie, to przejście jest takie delikatniejsze i ładnie nam się, tutaj mi już lepiej to wyszło. A tylko widzicie, to cieniuję po prostu tak na szybciutko tuszem, a jakby się tak człowiek przyłożył faktycznie, wiecie, skupił na robieniu kwiatów, no to można naprawdę z papieru zrobić śliczne kwiatuszki bez jakiegoś tam nie wiadomo jakich narzędzi. No i przez środek jakieś piękne perełeczki albo coś w tym stylu. No i już kwiatuszka mamy. Bardzo ładnie takie cieniowane wychodzą. No, powiem Wam, aż mi się zachciało robić. No normalnie. Piękne są te poisencje. Mają takie nierównomierne te kształty. Takie postrzępione właśnie jak poisencja, więc superowo. Słuchajcie, pędzelek zostawiam. Ja przechodzę już tutaj do kolejnej ekipy i są to stemple. Pozwólcie, że ja te stempelki sobie będę odbijać. O, to jest zaklejone, tak. Pierwszy stempel to jest Northern Light Sky. Ten biegun północny mi się skończy. Aha, one są jeszcze w woreczkach w środku, więc fajnie, bo to tam tak nie lata i się nie brudzi. Powinnabym to wszystko odklejać i przyklejać, to wiecie, na płytkę, ale możemy to tak, żeby szybko pokazać, żeby też, no wiadomo, nie przedłużać, żeby zobaczyć, jak ten wzór odbity wygląda, no bo zupełnie inaczej widzimy wszystko, jak to jest na wykrojniku. Ja nie wiem, jak się zachowa, słuchajcie, Distress Oxide, jeżeli chodzi o odbijanie, więc z góry Was przepraszam. Z góry Was przepraszam. Wiem, jak się normalne Distress zachowują, jak wyglądają, czy oksajdy tak samo, już nie pamiętam, ale ja odbijałam, a nie, ja odbijałam Vintage Photo wtedy. Zobaczymy, co tu wyszło. O, całkiem ładnie, całkiem fajnie to wyszło. Ja teraz jeszcze raz przyłożę, jak odsysnęłam ten mokry taki tusz, bo to jest takie, wiecie, o i takie zupełnie, o, ładny też efekt. Ja sobie to tak zostawiam, bo ja będę to czyścić zaraz po nagraniu, to sobie wyczyszczę. I to jest tusz, to jest zestaw numer, ja Wam może tu napiszę, jakby ktoś był zainteresowany, bo ten akurat jest, słuchajcie, przepiękny. Bardzo ładnie to wygląda. To tak, wiecie, jak się robi właśnie te wszystkie art journale. Ja tak mało teraz wpisów nie robiłam. Słuchajcie, zrobiłam 2 i cała kariera moja. Mamy Snowflakes CS045 i tutaj są same śnieżynki, słuchajcie. Więc to też jest pięknie do, jak robimy takie kartki cleansing, tuszujemy sobie kartkę, czyli ładnie, wiecie, wytuszujemy sobie to tło i takie śnieżyneczki na tym potem sobie możemy przybić. Ja zdaję sobie sprawę, że wiecie, powinno się to, tak jak mówiłam, na płytkę pięknie przenieść. No on jest taki ciapkowaty trochę, może ja powinnam była wziąć inny tusz, słuchajcie. Bo ja nie wiem, czy on tutaj to cały ten... Zaraz odbijemy, najwyżej sobie wyjmę innego. Bo on, ja widzę, że zostawia takie mokre ślady. Znaczy w sensie widać, że takie mokre nałożenie jest tego tuszu. No, ale to tak na szybciutko chcemy. Na pewno będę ich używać, słuchajcie, bo są przepiękne. Ojej, śliczne są. One z pewnością, wiecie, jak się będzie je robić na normalnym tle, znaczy się normalnym tuszem, to się ładnie odbiją takie szczególiki.
Bardzo fajne też są takie, o widzicie, bo ja to widzę już na palcu, że on taki, ten tusz jest... Widzicie? O, to chciałam pokazać, że on jest taki mokry, on się mi rozmywa mocno. No jest to oxide, więc nie miałam co oczekiwać, że tutaj one odbije jakoś bardzo wyraźnie. CS 0,45 mamy. A może to faktycznie będzie lepiej odbić na jakimś porządnym tuszu? Co wy na to? Bo to trochę tak szykuje mnie, bo on na pewno ładniej wygląda. Czekajcie, ja sobie wezmę normalny tusz i zaraz wracam. Dobra, słuchajcie, wziąłam sobie inny tusz, to jest ten tusz Tamais. Ja go tutaj pokazywałam też na kanale, one są, nie wiem czy jeszcze są dostępne w sklepie. Zacznę może teraz od innego, żeby tamte wyschły, bo ja je sobie wyczyściłam, wymyłam i nie chcę ryzykować, że jeszcze są takie wilgotne na górze. I zrobimy sobie tutaj taki fajny, typowo żurnalowy wzór, taki tłowy. Zobaczymy jak... To jest taki tuszek normalny. Tam było po prostu widać, wiecie, że taka warstwa klejąca. Ja nie jestem takim mega znawcą tuszy. Dla mnie, wiecie, no tusze wiem, że fantastycznie się na przykład te oksajdy sprawdzają właśnie do tełu i bardzo mi się podobają. Ale żeby jakoś tak się wypowiadać, wiecie, profesjonalnie w tematyce tuszów, to się nie czuję na siłach, bo aż tyle z tuszami nie pracuję. Ten mi się bardziej rozlewa, widzicie to? Czy ja mam jakiś porządny tusz? No musiałabym wziąć sobie może ten mój, jak on się nazywa? Ten czarny Archival, ale nie chcę zniszczyć tych pięknych stempli. I tu mamy CS44, tak? CS44, aha, 0,44, dobra. Tu mamy takie tłowe. Sobie to potem będę wszystko, słuchajcie, chowała, bo ja sobie je poczyszczę po naszym spotkaniu. Tu sobie jedziemy z tym teraz. Może jakbym też, wiecie, położyła to na silikonową podstawę, to by też było dużo lepiej. A może po prostu dobieram złe tłuszcze. No wiecie. Ok. Będziemy na pewno z nimi tworzyli. No a te ciaczka ładnie by się nadały. O, tutaj bardziej się ten wzór odbija. I to było CS 0,45, tak? Ten. Tutaj mamy taką, słuchajcie, takie niebo, piękne niebo, czyli mamy taką, wiecie, nie chciałam powiedzieć mgławicę, ale takie można to fajnie wyembosować i na złoto. Tu mamy takie śnieżynkowe tło, też można sobie dodać. Ja go zostawię, nie będę go otwierać i psuć, bo to też dołożę do tego zestawu dla Was jednego. Teraz sobie zdałam sprawę, że w sumie wszystko pootwierałam, a też chciałabym coś dla Was ze stempelka dołożyć, więc nie chcę go brudzić i już Wam tam jakoś niszczyć. Tak więc nie będę go naruszała, tego jednego. To jest takie bardzo podobne, ale widzicie, ubrudziłam sobie tu tło. To jest takie bardzo podobne do tego, co teraz robię, tylko to tam jest tak skumulowane bardziej w jednym miejscu. No i tu mam śnieżynki, a tam takie gwiazdeczki, a tam są śnieżynki takie gładziutkie. To przyznam, że to mi się bardzo podoba, bo to jest takie, jakby to wyembosować sobie, wiecie, tym Versamark i potem na złoto ładnie embossing puścić. To jest taka śliczna, pięknie to wyszło tutaj. To jest CS042. No to są śliczne, bo to są gwiazdeczki, wiadomo. Ale to jest przepiękne. Słuchajcie, to może nam taki ładny efekt dawać w pracach, jak się to wyembosuje jeszcze właśnie na kolorek jakiś, że uhuhu. Dobra, teraz będę mogła podziałać. Słuchajcie, mamy też maski, mamy śnieżyneczkę, mamy gwiazdki, tu mamy takie gwiazdki i mamy takie śnieżynki. Zaczniemy sobie może od śnieżynek.
i kropeczki CS001. 01. Pierwsza maska, słuchajcie. Gratuluję w ogóle Craft & You. To jest taki piękny rozwój. Za nowy pomysł, nową serię produktów. Fajnie. To my sobie tutaj, tak jak mówiłam, potuszujemy, bo no nie chciałam wyjmować, wiecie, i babrać tutaj maskami, bo na tym się też zajmiemy po pierwsze na naszym scrapmasiku. Po drugie nie chciałam też tutaj, wiecie, zbyt długo, żeby ten film trwał, ale żeby też pokazać, jak to wygląda. Ja sobie to potem fajnie po nagrywaniu od razu umyję. Tu może takie właśnie mocniejsze, a tu już taka lekkość. I uwaga. Dobrze, jakie one są słodkie, słuchajcie. To jest już, ale będzie czyszczenie. To jest SC001. Cudowne kropeczki. Dalej mamy SC, a to chyba nie jadę po kolei. Sobie włożymy do środka. To jest SC004. O rany, słuchajcie, no to śliczne jest. Do takich właśnie projektów zimowo-świątecznych fenomenalne. Ja w ogóle, wiecie, też zawsze popadam w zachwyt, jak Craft & You pięknie takie wydaje kolekcje i pod te kolekcje wszystko się dzieje tak fajnie. I te dodatki, i wykrojniki. To jest taka fajna opcja właśnie do tworzenia, że zawsze jak sięgamy po jakieś papiery, to mamy do nich zestaw wykrojników, mamy do nich wstążeczki, mamy jakieś ładne stempelki. Super, bardzo fajne to jest. Taka fajna konsekwencja, taka, wiecie, cała linia produktów, które pięknie się uzupełniają. To na takim pięknym zimowym niebie. Takie gwiazdki, słuchajcie, i je potem jeszcze wyembosować. Łach, na takim jakimś złotym, ładnym. Tutaj mi się to tak gorzej podnosi tymi paznokciami, ale już nic nie powiem, po prostu nic, to jest cudowne. Tu mamy SC004. Dobra, to będzie, ale będę pucowała, słuchajcie. Piękne. A tu mamy SC003. Aha, i jeden został. Dobra, to ja zostawię te śnieżynki. Ok. To też dorzucę. Mam nadzieję, że Craft & You nie ma nic przeciwko. I jedziemy. A to tutaj na przykład też ładnie. Ale mam pomysł na to, ale nie będę wszystkiego mówić, bo zobaczcie tylko. Dobrze, bo ja tam mam chyba 2, 3 te kolorki niebieskie z tych tuszy i myślę sobie, że te akurat tak doskonale tutaj, ten kolorek doskonale się tu wpasował. Tuszowanie to też taka cierpliwość, nie? Żeby jest tak powolutku, bez pośpiechu. Przepiękne też są te gwiazdy. Wszystkie te 4 maski, słuchajcie, są prześliczne. No spójrzcie tylko na to. Naprawdę, wszystkie są śliczniutkie. Piękne. No i jeszcze jest ta, ale ja zostawię ją, bo nie chcę wszystkiego wyciapkać, żeby też coś dla Was do tej paczuszki. I tu mamy SC003. Słuchajcie, maskami jestem
Znaczy wszystkim jestem zachwycona, ale maskami no, są przepiękne. Prześliczne są te maski. Ja się tak zastanawiam, jakbym teraz tu... Może tam nie jest jakieś takie... Ale gdzieś tam się załapie. Bo to właśnie kocham i to mi się podoba. I to dlatego tak zaczęłam się bardziej wgłębiać w te oksydy, dlatego że one tak fajnie z tą wodą reagują i to mi się podoba. Nie wiem, czy to tu wyjdzie, bo tu trzeba tak trafić, wiecie, konkretnie w jakąś potuszowaną. A tak jak patrzę, to mam wrażenie, że wszędzie mi ta woda trafia, tylko nie w to miejsce, gdzie jest gdzieś tusz nałożony. Nie, no bajka, słuchajcie. Bajka. Bardzo ładnie to wygląda. No, słuchajcie, ja coś czuję, że to będzie naprawdę fajny scrapbus. Będzie też dużo ciekawych rzeczy się działo, takich, których ja na co dzień też nie robię, no bo chciałabym, żeby było interesująco dla Was też i bardzo inspirująco, więc no nie chcę też powielać jakichś rzeczy, które tutaj na co dzień robimy, ale też coś fajnego innego zrobić, więc mam nadzieję, że... A, poczekajcie, to jak już mamy to, już skoro już to powyjmowałam, to może spróbujmy zrobić to, o czym mówią. Tutaj to jest może za miętkie troszkę, bo to jest takie, wiecie, lepiej jak jest coś sztywniejszego, taka 300 gramowa, ale ona z kolei taki 300 gram, nawet jak mamy, a my go przeoramy przez ten Big Shot i go zgnieciemy, to my tam spłaszczymy tę gramaturę. Takie ja mam poczucie zawsze jakieś. Poczekajcie, zróbmy to przez to. Ja muszę trochę wyprostować, bo to było trochę, wiecie, powyginane po wyjmowaniu. O, tutaj te, wiecie, te elementki się tak podnosiły do góry. Myślę, że teraz będzie gitara. Ja myślę, że one i tak się będą tutaj unosiły. Nie jest to jest zwykły papier, więc on może nie jest tu jakimś takim odpowiednim do tego, co chciałam z tego wyciągnąć. No ale mniej więcej. Chciałam sprawdzić, czy to ma rację bytu w ogóle. Jest do wykonania. Czyli jak my sobie wytniemy jakiś element, tylko tu musi być pełne, prawda? Bo no, aż tak nie umiem tutaj, żeby tam nie zajechać i nie odciąć tego elementu. Wiecie, o co chodzi? Musi być tam u góry pełna kartka, żeby to ładnie wyszło. Ale powiem Wam, że jak tak patrzę, to chyba to wyjdzie. Nie, no słuchajcie, ja powiem Wam, że jak ja widzę takie rzeczy i tak inspirują mnie takie różne elementy i produkty, ja mam nadzieję, że mnie tu w ogóle widać, słuchajcie, no dobra, widać mnie, bo ja tak cieszę się jak dziecko, a nie patrzę w ogóle, czy w kamerce mnie widać, czy gdzieś już nie uciekłam do tyłu i tutaj teraz tak bardziej już rzekłabym pastelowo, czyli tak jakbyśmy roznosili sobie ten tusz. Uwaga. O! Jestem zakochana, słuchajcie, nie mam je. A nawet to, zobaczcie, jakbyśmy wzięli kartkę, tak jak mówiłam przedtem i wycinali tło jakieś i potem właśnie to tak wytuszować, żeby przy tych choineczkach było ciemniej, w górę było coraz jaśniej, bo ten oksyd, no to on tak właśnie pięknie daje radę z tym. No to też to wygląda fenomenalnie i podbicie kartki w jakimś kolorze, gdzie są te nasze wycięte elementy. Ja tu zaraz to będę... ten wykrojnik mocno mnie zainspirował, słuchajcie, jak ja z nim... jak go wycinałam w ogóle. Spójrzcie, tu można to przesunąć lekko. No tu może nie jest dobre teraz, bo nie mam tego przebicia od spodu. O, teraz tu. Tu same to gdzieś do góry jeszcze tak podniesione albo w drugą stronę. Tutaj wiecie, jakiś element, żeby nie było widać tego wykończenia w ten sposób. To też pięknie wygląda. Ale ja tu miałam na myśli to, że teraz zobaczcie, przykładamy sobie tak. No i nasze miasteczko tutaj na kosteczkach 3D do góry. Można je gdzieś też tu troszeczkę te domki śniegiem opruszone
Tak delikatnie, żeby nam się troszeczkę odcięły od tej górnej warstwy. Nie, no słuchajcie, to jest bajka. To jest po prostu bajka. Takie kartki też będą, więc no sami spójrzcie, czy to nie wygląda uroczo. Odpowiednio dobrane tło, oczywiście wykonane, zrobione. Drodzy moi, kochani, Craft & Design, dziękuję. Przepiękne produkty, cudowne, inspiracyjne, takie, kiedy patrzy się na nich, kiedy się je ogląda, to już pomysły same do głowy wchodzą, więc moi drodzy, no nie ma w ogóle co gadać. Z całego serca dziękuję Wam za tę możliwość korzystania z tych Waszych pięknych, nowych produktów. Ja już tu sobie sięgam po... Ja sobie to tu zostawię, tak żeby to było widać, bo ja jestem zakochana w tym efekcie. Ale muszę przyznać, że tutaj to niczego sobie. A ja już nie będę nic mówić na ten temat. Mamy tutaj, słuchajcie, elementy do wycinania, mamy tutaj kolekcję główną, mamy stempelek z Gwiezdną Nocą i z takimi śnieżynkami, mamy z śnieżynkami maskę, no i myślę, że wstążeczki też tutaj dorzucę i jakiś wykrojnik niech będzie niespodzianką dla Was. On już będzie oczywiście otwarty, słuchajcie, no bo ja te wykrojniki też tu prezentuję, więc no wiadomo, że wykrojniki są otwarte. Drodzy moi, czekam na Wasze komentarze. Z czym kojarzy Wam się najbardziej zima? Czekam na komentarze. Taki pakiecik plus wykrojnik do Was na pewno poleci. Cieszę się niezmiernie, że mogłam tych produktów wypróbować. Wiecie, że ja rzadko kiedy stempluję i w ogóle, ale tak zakochałam się w oksajdach. Słuchajcie, że teraz no, aż to przyjemność jest pracy i działania z nimi. I też zaraz te pomysły do głowy przychodzą. Wiecie, jak to jest, jak coś nam się spodoba, coś nam wpadnie w oko, to po prostu się dobrze zaczynamy z tym czuć i chcemy cały czas coś z tego tworzyć i robić. I tak też właśnie w moim przypadku troszeczkę z tymi oksajdami jest. Te efekty, to jak one potrafią pięknie wyblendować się, jak ładnie potrafią przechodzić i pięknie pokrywać powierzchnię. No wymaga to pracy, wprawy, cały czas nad tym pracuję, żeby też, wiecie, coraz lepiej, coraz fajniej mi to wychodziło. To nie jest tak, że się siada, zaczyna się tuszować i już to wszystko idzie pięknie, ładnie, no wiadomo jak to bywa. Natomiast no, staram się, kiedy tylko mogę, od czasu do czasu tam sobie sięgać po coś. Ja jeszcze raz z tego miejsca Craft & Design całym sercem dziękuję Wam za to, za tę paczuszkę z nowościami. Jestem przeszczęśliwa, że mogłam wypróbować, że mogłam sprawdzić, jak to wygląda. Jestem zachwycona maskami, są przecudowne, fenomenalne. Bardzo serdecznie Wam z całego serca gratuluję i gorąco Wam polecam. Maski są takie fajne, sztywne, bardzo fajnie tam, wiecie, usiada tusz przynajmniej w nich, no na tym jeszcze nie pracowałam pastą. Ja też, tak jak mówię, jestem zwykłym użytkownikiem, nie jestem specjalistą ani fachowcem, nie zajmuję się tym na co dzień. Dla mnie, ja po prostu siadam, robię i to, co czuję, to mówię. Dla mnie takiego prostego laika, że jeżeli jest coś na, wiecie, nie wiem, biorę maskę i muszę się starać, żeby mi nie przeciekło, żeby ona, wiecie, żeby tam fajnie, żeby docisnąć i tu mi nie wyjdzie i się zniechęcam, a tu biorę, robię i to po prostu wychodzi. No fenomenalne są maski, ja maskami jestem pod ogromnym wrażeniem i bardzo, bardzo się cieszę, że mogłam spróbować je dzisiaj tutaj z Wami. Bardzo serdecznie Wam polecam. Wykrojniki są przepiękne, cudowne, zimowe. Też będziemy z nimi pracować, więc dzisiaj już tylko mogę zaprosić Was na wspólne tworzenie skrap masowe, ponieważ są to produkty, których użyję przy projektach świątecznych, a w związku z tym, że będzie Scrap Mass, czyli cały miesiąc tworzenia takiego właśnie świąteczno-zimowego, ja tych projektów nie przygotowuję teraz, bo potem będzie tego przez cały miesiąc aż przesyt, więc teraz jeszcze się znajdują jakieś inne treści na kanale, a te Scrap Massowe świąteczne już w listopadzie dla Was przez cały miesiąc, od 6 do 30 listopada, przez 25 dni serdecznie Was zapraszam na świąteczne wydarzenie pełne radości, słuchajcie, i tworzenia już w listopadzie. I co? Pamiętajcie o pytaniu, pamiętajcie o zostawieniu komentarza i myślę, że
gdzieś w połowie tygodnia, do środy może tam oznaczymy, do kogo paczuszka poleci. Dziękuję. Dziękuję z całego serca. Jestem pod wrażeniem. Cieszę się ogromnie, że mogłam z Wami te produkty zobaczyć, przetestować. Zachęcam do zakupu. Słuchajcie, wykrojniki są cudowne, maski są fenomenalne, stempelki są bardzo fajnym dodatkiem. Jeżeli ktoś lubi stemplować, jak najbardziej polecam, ale nad maskami to się rozpływam. Nie ma co gadać. To ja się idę rozpływać dalej. Może sobie do tego rozpływania jeszcze zrobię kawę, a Was serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia do następnego razu. No, my się będziemy widzieć na skrab jesieni w poniedziałek. Pa, pa.